Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie ACE Active. Nowe podejście do asset management. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam serdecznie. Dzisiaj o poranku. Giełda nie chce spadać. To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić, co się dzieje z Ace Market U po godzinach pracy w biurze, zachęcam do polubienia naszego nowego profilu na Instagramie. Tam na dole w opisie jest do niego bezpośredni link. Zaczynamy! Zbliżamy się do końca miesiąca, a giełda ewidentnie nie chce spadać. Takie są wnioski po wczorajszej sesji na Wall Street, gdzie zaczęliśmy się wyraźnie oddalać od poziomu 4400 punktów. Dla części inwestorów takie zachowanie nosi znamiona nawrotu do tendencji wzrostowej, a przełamanie najbliższych oporów będzie tego najlepszym dowodem. No i teraz w końcówce tego miesiąca będą obserwowane starania popytu i podaży względem tego oporu, ponieważ jest ogromnie prawdopodobne, że wkrótce będziemy świadkami ataku na ten poziom. Rynek nie chce spadać. Czyżby liczył na to, że wydarzenia, które będą miały miejsce w kolejnych dniach, przede wszystkim dane z rynku pracy, pozwolą na ten optymizm i nie będą czynnikiem, który będzie sprzyjał tendencjom spadkowym. Myślę, że interpretacja takiego zachowania plus to, że inwestorzy, patrząc na statystykę z ostatnich ponad 20 lat po Jackson Hole, uważają, że w tygodniu, który minął po spotkaniu Jackson Hole, statystycznie indeksy giełdowe są wyżej i mając na uwadze tą statystykę, myślę, że część inwestorów pozycjonuje się licząc na to, że będziemy świadkami nawrotu tendencji wzrostowej, a cała ta 2-3 tygodniowa korekta już się właśnie na naszych oczach zakończyła, więc w kolejnych godzinach i w kolejnych dniach, w końcówce tego tygodnia, po danych makro z rynku pracy będziemy szukać odpowiedzi na pytanie, czy jest to scenariusz bazowy, czy też nie. Mamy także próbę odbicia od wsparć na indeksie DAX, czyli tutaj ponad półroczna konsolidacja także sygnalizuje nam, że na razie popyt ją wygrywa, odbijając od ważnych wsparć zaznaczonych na wykresie. Czy będziemy świadkami większego wzrostowego odbicia? Zobaczymy. Natomiast optymizm dzisiaj o poranku i optymizm na kolejne godziny zaczyna wiać z Azji, ponieważ zachowanie giełd papierów wartościowych w Azji, tych najważniejszych, czyli indeksu Nikkei, gdzie na wykresie, pomimo tej korekty, która trwa już 2 miesiące, widać, że ta formacja, że korekta przyjmuje kształt formacji chorągiewki, formacji flagi, a zwykle w tendencjach wzrostowych jest to formacja, która powstaje jako formacja kontynuacji, więc rośnie prawdopodobieństwo, że teraz przy wsparciach inwestorzy odkupują akcje, licząc na to, że dojdzie do nawrotu tendencji wzrostowej. Czy tak się stanie? Zobaczymy. Natomiast moim zdaniem ten największy optymizm płynie z Hongkongu, gdzie zaczynamy odbijać od poziomu 18 tysięcy punktów. Przypominam, jest to miejsce, gdzie przebiega 20% cofnięcie od maksimów, które były w styczniu w tym roku ustanowione, czyli rynek walczy o to, żeby nie doprowadzić do bessy na indeksie w Hongkongu i to jest bardzo prawdopodobne, że na chwilę obecną uda się utrzymać nad tym poziomem, że stymulus, który został wczoraj zasygnalizowany rynkowi, rządowa akcja wsparcia giełd papierów wartościowych i przedsiębiorstw przyniesie rezultaty i rynek wierzy w to, ponieważ obserwujemy wzrosty indeksu giełdowego w Hongkongu. Natomiast moim zdaniem to, czy giełda będzie spadać, będzie zależała także od statystyki w nieco szerszej perspektywie niż krótkoterminowa. Zaczynamy oczywiście od tych statystyk, które mówią, co rynek widzi jako najbardziej prawdopodobny scenariusz. Jeżeli pierwsze półrocze przyniosło nam wzrost indeksu Standard & Poor o więcej niż 10%, no i statystyka z bardzo wielu ostatnich lat sygnalizuje, że trzeci kwartał ma potencjał ku temu, żeby naprawdę kontynuować tendencję wzrostową, a czwarty kwartał, żeby był jeszcze prawie 3 razy lepszy niż
trzeci kwartał. Tak nam mówi statystyka od końca II wojny światowej. Indeks Standard & Poor raczej ma w takiej sytuacji ochotę na wzrosty niż na spadki. Natomiast moim zdaniem jeszcze lepsze wnioski płyną z zachowania indeksu giełdowego i z tego cyklu prezydenckiego i statystyki tworzonej od 1929 roku. Na przestrzeni ponad już prawie tych 100 lat, w roku, który poprzedza wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, a właśnie taki rok mamy teraz, widzimy, że kiedy mamy do czynienia z bardzo mocnym lipcem, sygnalizuje to, że jest ogromna szansa na kontynuację tendencji wzrostowej w kolejnych miesiącach i myślę, że mając na uwadze ten cykl prezydencki, jako że ten rok poprzedzający wybory wygląda na to, że jest najbardziej perspektywicznie nastawiony na wzrosty indeksów giełdowych, no i że inwestorzy polują na każdy taki spadek, jaki ma miejsce, żeby tankować, uzupełniać, akumulować akcje. I myślę, że ten wykres jest jednym z głównych, jeżeli nie głównym powodem, dlaczego giełda nie chce spadać. Inwestorzy po prostu wykorzystują tą zależność, tą historię, która ma prawie już 100 lat i wykorzystują każdy najmniejszy nawet spadek do tego, żeby uzupełniać portfele akcyjne, licząc, że ta statystyka się potwierdzi. Widzimy, że ten rok przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych jest bardzo dobry, nie ma tu praktycznie większych korekt, a także kolejny rok, czyli rok już bezpośrednio wyborów w Stanach Zjednoczonych, wyborów prezydenckich, przynosi nam wzrosty średnio o 8,8%. Dlatego też widzimy, że mając na uwadze to, że statystyka przynosi nam informację o tym, że rok przed wyborami średnio indeks Standard & Poor rośnie o 14%, a w roku wyborczym prawie o 9%, daje to potencjał ku temu, żeby nie sprzedawać więcej akcji. A efektem tego jest to, że giełda nie chce spadać. Natomiast w krótkim terminie, nieco w perspektywie następnego miesiąca, być może także inwestorzy, mając na uwadze statystykę, która mówi, że sierpień jest miesiącem, gdzie występuje lekki tylko wzrost, natomiast wrzesień jest takim najgorszym miesiącem w historii, to taka korekta może się lekko tylko przedłużyć i możemy być świadkami kontynuacji tego zatrzymania. Natomiast im bliżej będzie końca września, tym jest większe prawdopodobieństwo, że rynek nawróci do tendencji wzrostowej. Dlatego też moim zdaniem jest to jeden z głównych powodów, dlaczego giełda nie chce spadać, a każdy taki spadek jest wykorzystywany do tankowania akcji, akumulowania, uzupełniania portfeli. Giełda nie chce spadać i w krótkim terminie Bloomberg pokazuje nam raport, w którym widać, jak bardzo teraz jest sprzęgnięte zachowanie ropy naftowej w ujęciu krótkoterminowym i indeksu Standard & Poor. Więc jeżeli liczymy na wzrosty indeksów giełdowych, obserwujmy także ropę naftową, czy mamy tendencję wzrostową na ropie naftowej. Jeżeli obserwujemy równolegle wzrosty ropy naftowej, tym bardziej zmniejszy się prawdopodobieństwo spadków indeksu Standard & Poor. To jest takie krótkoterminowe wsparcie płynące z analizy międzyrynkowej. Uzasadnieniem fundamentalnym wzrostów może być to, że rentowności amerykańskich papierów już nie chcą rosnąć. Jako że minęło spotkanie Jackson Hole, a na radarze, czyli w najbliższym horyzoncie mamy dane, super istotne dane z amerykańskiego rynku pracy, dlatego też rentowności powinny konsolidować się na tych poziomach do tych danych, które poznamy już wkrótce. Więc dzisiejsza sesja raczej nie powinna zwiększyć nam zmienności. Pamiętajmy, że dzisiaj na rynek wracają inwestorzy z Londynu po długim weekendzie, więc i Europa powinna pokazać nam jakąś większą, podwyższoną aktywność. Mamy próbę wywołania wzrostowego odbicia na euro-dolarze, ale na chwilę obecną nie ma to jakiegoś większego przełożenia na zmianę sytuacji technicznej. Po prostu rynek sygnalizuje nam, że okolice 1,08, gdzie mamy także dolne ograniczenie półrocznego kanału wzrostowego, ma znaczenie. Co ciekawe, Goldman Sachs wystosował raport dotyczący tego, co ma się stać według banku na jenie japońskim i w tym wypadku bank spodziewa się,
że będziemy świadkami w perspektywie następnego półrocza ataku na poziom 155 na dolar jenie, więc bank jest optymistycznie nastawiony do amerykańskiego dolara i pesymistycznie dla jena japońskiego. I pytanie jest takie, czy amerykański dolar ma się według banku umocnić także względem euro? No i czy bank spodziewa się także wzrostu w rentowności amerykańskich obligacji? To jest bardzo kluczowe pytanie. No i pytanie jest też takie, czy równolegle bank spodziewa się spadków ceny złota. Ale rynek surowcowy zaczynamy od miedzi. W tym wypadku do czasu zamknięcia luki w okolicach $8250 faworyzowane są scenariusze prowzrostowe. Warto być tego świadomym, a cena złota, tak jak już powiedziano, walczy o pierwszego ważnego Fibonacciego, czyli zniesienie 61,8 całej fali spadkowej, więc gdyby się okazało, że w kolejnych godzinach przekraczamy poziom $1925, to w takiej sytuacji rynek otwierałby sobie perspektywę do dalszych wzrostów. Gdyby równolegle euro-dolar szedł do góry, a rentowności spadały, to taki wzrost miałby naprawdę uzasadnienie fundamentalne. A Bitcoin spokojnie czeka na rozwój wydarzeń, nic tutaj się nie dzieje. Bliskość wsparć sprzyja temu, żeby wkrótce sygnały, które powstaną, miały znaczenie, natomiast widzimy, że po prostu zaczynamy tkwić na kolejnym poziomie w konsolidacji. Ta ostatnia konsolidacja trwała 1,5 miesiąca, no i miejmy nadzieję, że ta konsolidacja, która teraz się tworzy w okolicach $26 000, nie będzie aż tak długa w czasie. I na koniec polskie aktywa. Gdyby ten bardziej optymistyczny scenariusz był realizowany, to złoty powinien się umacniać. I naprawdę, drodzy Państwo, odwołując się do tego wczorajszego komentarza popołudniowego, gdzie mówiłem, jak rynek spodziewa się obniżek stóp procentowych, widzimy, że te obniżki stóp procentowych nie mają żadnego znaczenia i wpływu na rynek złotego, ponieważ w 80% siła złotego albo słabość złotego zależy od tendencji na euro-dolarze. Więc jeżeli, licząc na to, że indeksy giełdowe pójdą w górę, euro-dolar znowu nawróci do tendencji wzrostowej, to w takiej sytuacji będzie ogromnie prawdopodobne, że zamiast wybicia nad poziom 4,50 będziemy mieć kolejną falę umocnienia krajowej waluty. No i to, że indeksy giełdowe nie chcą spadać, moim zdaniem zwiększa prawdopodobieństwo, że wkrótce zaobserwujemy nawrót do tendencji korzystnej na rzecz krajowej waluty. Ale od euro-dolara zależy to, kiedy taka tendencja nastąpi. Polskie obligacje, na razie tutaj nic nowego się nie dzieje. Cały czas jesteśmy w konsolidacji, czekając na dalsze wydarzenia. Natomiast wczorajsza końcówka sesji na warszawskim parkiecie przyniosła nam już ewidentny ruch do góry, obronę poziomu 2000 punktów i giełda nie chce spadać także w Warszawie. Dzisiejsza sesja będzie miała za zadanie potwierdzić siłę albo słabość popytu, potwierdzić to, że wybijamy się górą z konsolidacji i jeżeli tak się stanie, to w takiej sytuacji nawrót tendencji wzrostowej na warszawskim parkiecie także będzie scenariuszem wzrostowym, a ten cały spadek 200-punktowy do wsparcia w rejonie 1975-2000 punktów będzie klasycznym, książkowym, opisywanym prawdopodobnie w historii w najbliższym czasie podczas wszystkich wykładów i szkoleń z analizy technicznej, ruchem powrotnym do najbliższego wsparcia. I moim zdaniem jest to scenariusz bazowy. Tak wynika z wykresu, który teraz na naszych oczach jest prezentowany. Dlatego też giełda nie chce spadać. Ten optymizm, który w ostatnich godzinach się pojawił, który widać także dzisiaj w Azji, powinien dać także optymizm w Europie po tym, jak inwestorzy z Londynu, którzy zakończyli swój długi weekend, wkrótce zaczną dyskontować ostatnie wydarzenia. Więc moim zdaniem rośnie prawdopodobieństwo, że i warszawska giełda papierów wartościowych ruszy bardziej odważniej do góry. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość i widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Wszystkiego dobrego, stopy zwrotu, cześć!